Siemanko, siemanko, pozdrawiam ze śnieżnej Polski. Właśnie mi się rozwalił zamek w walizce. W ogóle mam ostatnio pecha co do walizek. Wracaliśmy z naszego ślubu, z Meksyku. To zaginęła nam walizka. 4 dni minęły i dalej jej nie znaleźli. Także nie jest wesoło. Moja ekipa. Co, nowa walizka? Nie. Jaka? Bye bye zima. No i 6 rano jesteśmy w domku. Phuket. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. Wyobraźcie sobie sytuację. Nigdy nie latam z walizkami. Zawsze tylko plecaczek i nigdy nie zaginął. Ostatnie 3 loty z walizkami. Do Meksyku walizka zaginęła. Z Meksyku walizka zaginęła i nawet nie wiedzą gdzie jest, już 5. dzień. Ale sami gdzieś sprawdziliśmy, że wylądowała w Dallas, czyli gdzieś w Dallas jest. Ale linia lotnicza nie wie gdzie. Teraz lądujemy na Phuket. Lala wzięła czyjąś walizkę zamiast swoją. I jest od pół godziny w środku i próbuje ogarnąć z powrotem swoją walizkę. Ale na szczęście jest. Na szczęście nikt inny jej nie wziął. A co jest jeszcze śmieszniejsze, okazało się, że to walizka i pewnej pani, która w nocy była bardzo niemiła dla nas. Krzyczała i w ogóle, no, aferę robiła, jak nie wiem, o nic. No ale była z trójką dzieci, rozumiem, no może sobie nie poradziła z tym. Zdarza się. Ale okazało się, że to była jej walizka. To sobie pomyślę. Pewnie pomyślała, że jej gdzieś miał wziąć. Ale nie no. Kolor był ten sam po prostu. Ja nie wiem, no. Człowiek legenda. 3 loty, 3 zgubione walizki. Jesteśmy w domku. Ale super. Wszystko się dobrze trzyma. Troszkę czerwone roślinki zmieniły kolor. Ale może po prostu od słońca się trochę spaliły. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Fajnie być w domu. Ale za 10 minut jedziemy na śniadanie na plażę. Ale wali słońce, a później ruszamy na trening. Dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego obozu. Pierwszy w tym roku. No i jesteśmy. Od razu stwierdziliśmy, że pierwsze co musimy zrobić po zostawieniu walizek to przyjechać sobie na naszą piękną Kamalę. Tutaj rano jest po prostu niesamowicie. Popatrzcie, jest pełnia sezonu. Siedzicie sobie tutaj o 8 rano na śniadanko i jest pusto. Nie ma tutaj nikogo. Dlatego właśnie tak kocham Kamalę i tutaj mieszkać. Bo w ciągu dnia na tą plażę nie przechodzimy w ogóle. Kompletnie. Chyba że czasem przypadkiem tylko coś zjeść. Ale na śniadanko rano i wieczorem na zachód słońca idealnie. Tutaj są nasze ulubione śniadanka. Sawadee Cup. Bella Vista. Uwielbiamy tu jeść. No, jesteśmy już i zaczynamy zaraz obóz. Tak, wake up, Sawadee Cup. Ekipa w komplecie. Zaraz startujemy. No i tak, 20 minut rozgrzewki za nami, intensywnej. Trenerzy już czekają, na każdej grupie mamy
10 tajskich trenerów, którzy pokazują techniki z tajskiego boksu, trzymają tarczę, a sparingi też robimy według siebie. My pilnujemy tych sparingów, żeby każdy mógł robić ze sobą takimi samymi umiejętnościami. Dzielimy na 3 grupy, czyli tych, którzy już zaczynają, tych, którzy coś potrafią i zawodowców. Przebierać się. Po rozgrzewce. Dawaj, zaczynamy! Mówię dokładnie jaka grupa, to powiem po treningu, ale z tego co było widać, ogarniają. Także fajnie. Tutaj grupa amatorska na początku. Paweł amator. Paweł dojeżdża chłopaków. Na sparingi biorę zaraz. Tutaj średnio zaawansowani. Robią tarczę. Każdy jest u nas mile widziany. A tam zawodowcy na workach. Trzy razy dziennie normalnie ekipa ma posiłki, ale też czasem mówimy, że warto przyjść się tutaj właśnie na plaży i tutaj sobie zjeść w restauracjach. Właśnie idziemy całą ekipą, znaczy może nie całą ekipą, ale połowę ekipy sobie coś zjeść na Bang Tao Beach. Niedaleko salki treningowej jest taka miejscówka, która nazywa się Hugo Hub. I można tutaj różne ciekawe rzeczy sobie zjeść. To jest jakieś burgery, kurczaki, z drugiej strony pizza. Nawet pizza na kawałki. O, tutaj tacosy, czyli meksykańskie jedzonko, jakieś lody. Jasne, i fajnie można sobie przyjechać też na zachód słońca i to jest właśnie nasz plan. Ekipa gdzieś tu już na mnie czeka, o, siedzą tam. Przyjechaliśmy na lokalnym markecie, które jest raz na czas też tutaj właśnie na Bang Tao, żeby sobie zjeść mango sticky rice. I Paweł musi kupić okulary like original. I majtki, bo miał przygodę dzisiaj niestety. Paweł, opowiesz? Co? Co? Snowball, no uczciwa sobie. Soczek z trzciny cukrowej. Fajne, polecam. Ktoś lubi słodkie? Tyle szczęścia za 15 zł. Za dwie porcje. Jedna 7,50. Wieczorem masażyk. Świetne, to jest takie nasze ulubione miejsce na Kamali. Jak się nazywa? Świetnie tu, panie, maszerują, naprawdę. Siemanko, rozpoczęcie kolejnego dnia od marszu pod górkę. Dużo chodzić, dużo trenować nóg. Ale wczorajszy trening udowodnił mi, że formę mam dobrą, że cały czas ją otrzymuję. Że myślę, że w górach też nie będzie żadnego problemu. Tak rozpoczynam dzień. Później śniadanko, kawka, książka i jadę na trening. Kolejny dzień obozu na Muay Camp. Tutaj jest trener, który jest największym kozakiem. Na nim był wzorowany Street Fighter, ten co był taki bez oka.
Okej, Paweł, rób z tym. Jest? O, Okay. Sagat, o, widzicie jaką ma koszulkę. Na nim było wzorowane to. For yep, right? Yep, some time. Yep, one. Yep, two, right? Bang, bang. And yep up and yep down, right? And when you whoop, you come here and whoop there, right? You see? I need to out. Ale mamy farta, że do nas przyszedł. 300 walk, 150 wygrane przez nokauty. I need to give you technique for box, how to do. For somebody punch your body, hook there. 1, 2, 3. Like that. You can see here, 1, 2, 3, 4, then up and then, bang, and then, boom, right? 1, 2, yeah, 3, 4, yeah, 5, 6, right? Okay, now the first, okay, I give you a good jab, and a good guard. Okay, I want to everybody for good guard. No, popisujcie się teraz. Dajesz, Piotrek. Outside, one outside, one inside. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One inside the road, one outside in here, okay? Make I will say 1, 2, 3 all together, okay? Ready? 1, 2, 4, 7, No dawać, dawać! Nie takie łatwe, co? Bo wyszły ci chociaż raz? Nie, z takim potrenować parę miesięcy. Two picture, right? Nie, Ready? 1, 2, 3. And one more thing. 1, 2, 3. Ah! Okay. Ready? 1, 2, 3. Good. 1, 2, 3. Świeże owocki po treningu. Ja wypiłem kokoska, najlepszy izotonik, najlepiej nawadnia. Bierzemy mango, takie małe ananaski, jak będziecie gdzieś widzieć, to bardzo warto spróbować. One są takie malutkie, są takie słodziutkie. No i najlepsze indyjskie mango, do tego jeszcze awokado. Dobry dzień, dzisiaj mamy bardzo dużo załatwienia. No właśnie, przyszedłem zrobić pierwszy serwis na skuter. Po 1000 km trzeba robić, każą w sumie co 1000 robić, ale nie mam takiego momentu. Ale to 120 zł, wymieniam olej, wszystko i dobrze, później będzie serwisowany. Jak to brzmi dobrze, co nie? Popatrzcie, co zrobili nowego na Phuket. No tego jeszcze nie widzieliśmy. Pamiętacie takie busy hop on, hop off? No to nie całkiem jest coś takiego, ale możecie sobie zwiedzać. Nie. To jest taki stary. Aha, no bo tutaj jest Old Town Tourist Community. Ale ciekawa opcja. Dla kogoś, kto sobie chce pojeździć, pozwiedzać Old Town, zrobimy to w pewnym odcinku. W ogóle stwierdziliśmy z Lalą, że weźmiemy w pewnym odcinku, przejedziemy sobie tutaj Ale specjalnie. tylko do 28 february. Aha, czyli jest...
A, czyli za darmo to jeszcze macie. Super. Jedziemy? Od 11 do 22, do 20. Dawaj się przejedziemy. Chodź najpierw zjemy, bo jestem głodny. W ogóle tak jak mówiłem w jakimś poprzednich odcinków, założeniem na ten sezon w Tajlandii dla mnie jest zrobienie odcinków takich tematycznych. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy zrobić też jeden odcinek tematyczny na temat Phuket Town. Że przyjedziemy tutaj specjalnie, zostaniemy na noc, żeby Wam pokazać, co fajnego można tutaj zobaczyć w dzień, jak wyglądają tutaj wieczory, że może gdzieś się zatrzymać. Myślę, że to będzie dość ciekawe, bo Phuket Town z roku na rok coraz bardziej się rozwija i coraz więcej turystów właśnie tutaj przyjeżdża. Ja osobiście nie przyjechałbym tutaj tak, żeby na parę dni się zatrzymać. Jedna nocka, dni nie, ale jedna odwiedzić. nocka fajnie. No bo jest na pewno to co zobaczyć. No ale jak już ktoś przyjeżdża, no to raczej się zatrzymuje przy plażach. No. Potem się przylatuje na wyspę. Jak chcecie miasto, to do Bangkoku jedźcie. Do Phuket Town oczywiście można sobie przyjechać na zakupki. Ja lubię tutaj przyjeżdżać. Szczerze Wam powiem, że lubię tutaj przyjeżdżać. Zatrzymać się, no wiadomo. Nocka dwie, okej, ale to jest max. O, Tourism Information. Co do wycieczek, to zapraszam do nas na Instagramie Polacy na Phuket oczywiście. Pomożemy Wam wszystko fajnie ogarnąć. Tutaj w ogóle jest dużo fajnych restauracji, których na przykład nie ma nigdzie indziej. I my też właśnie będziemy szli teraz sobie zjeść coś dobrego. O, matcha, ale chciałem matchę, może wejdziemy tu. Tutaj w ogóle, w tym miejscu, za każdym razem, jak pojawi się jakiś nowy temat, na przykład, nie wiem, Halloween, co to jeszcze było takiego fajnego? Święta, no to wiadomo, dalej są. Chociaż na święta jeszcze kiedyś było co innego, Mikołaj był taki duży tutaj, cały czas jakoś fajnie to przystawiają. W ogóle te budynki tutaj są takie ładnie odnowione. Mikołaje trochę osłabły. Mogliby to ściągnąć już. No, taka elegancka restauracja. Popatrz, jakie ciekawe miejsce znaleźliśmy. Wchodzimy do środka. Wejście było 200 tajskich batów. Hello. I to jest na wykorzystanie. Co? Ale fajnie zrobione. Taki kociołek. Ale zrobili restaurację, no nie. Słuchaj. To jest najdziwniejsza restauracja, jaką widziałem w Tajlandii. Tutaj wszędzie macie stoliki, normalnie sobie jecie tutaj. Jeszcze na górę się wchodzi, zobaczymy co jest na górze. Tu jest jak jaskinia taka. Okej, tutaj jest kolejne piętro. Ziomek sobie siedzi i pilnuje.
Jetlag dalej atakuje, także 5:30 była pobudka i to już tak naprawdę przeciągnięta parę razy. I 6:30 przyszliśmy sobie na plażę, na wschodzik słońca. Przyszliśmy właśnie do City Gate, miejsce, gdzie wynajmuję tutaj właśnie 2 apartamenty. Akurat teraz jeszcze nie ma słońca, to nie wygląda tak ładnie jak w ciągu dnia. O, tam na dachu już jest. Stamtąd jest widok na morze w ogóle. Też jak ktoś jest zainteresowany sobie wynająć, dajcie znać. Odwiedzicie się w naszej agencji Twins Real Estate Phuket. No a my przyszliśmy sobie na siłkę, bo tutaj przychodzimy trenować. Ogólnie są 3 baseny, kawiarnia, restauracja, blisko plaży. No z dachu widać plażę, także jest blisko. Świetna siłownia. Dzisiaj kolejny trening, znowu trener przyszedł na pogadać, Saga ze Street Fightera. A tutaj przyniósł swoje wszystkie pasy. Tutaj Lumpini, Raja Madan, tu jeszcze inne, tutaj World Asian Boxing Council. Tutaj jeszcze kolejny, nie wiem co w ogóle ze stadion. A tu jego postać ze Street Fightera. A to ja. Siemanko moi drodzy, pozdrawiam serdecznie z Caron Beach. Dzisiaj pokażę wam trochę więcej Caron i Kata. Ze względu na to, że wiele osób w internecie cały czas powiela jedno kłamstwo. Mówią, Phuket to Rosja, na Phuket tylko Rosjanie jeżdżą, nikogo innego tam nie spotkacie, tylko ich. Kłamstwo. I to jest wielkie kłamstwo. Nie wiem w ogóle kto ma na celu pisanie takiego czegoś, albo po prostu źle trafił, albo nigdy nie był, albo po prostu chce zrobić wszystko, żeby zrazić ludzi do Tajlandii. Wygląda sytuacja tak. Oczywiście, w każdym miejscu na Phuket spotkacie Rosjan, ale spotkacie też Arabów, spotkacie ludzi z Ameryki, z różnych krajów Europy, spotkacie bardzo dużo Polaków. To nie jest tak, że tylko są tutaj Rosjanie. Plaża Caron i plaża Kata, znaczy ogólnie te dzielnice Caron i Kata, to są 2 najstarsze turystyczne dzielnice Phuket. Są najbardziej znane i też najbardziej oblegane. Nie tylko przez Rosjan. Przez wszystkich turystów. Przez wszystkich turystów, którzy nie pojadą na Patong, żeby imprezować, lub pojadą nieświadomie na Patong, później żałują, lub nie pojadą po prostu wyżej jeszcze na Kamala, gdzie jest zdecydowanie spokojniej, lub na Bang Tao, ale Bang Tao też jest dużo droższe. Bang Tao, w sumie Bang Tao i Laguna są 2 najdroższe dzielnice na Phuket. Oczywiście tam też spotkacie Rosjan. Wszędzie możecie ich spotkać. Nie tak, że tylko tutaj. I ktoś, kto był na Phuket, może mi teraz powiedzieć: Piotrek, nie gadaj głupot. Gdziekolwiek nie poszedłem, mówili do mnie po rosyjsku. Ale pomyślcie o jednej sytuacji. Jak dla wielu ludzi, przypuśćmy z Polski czy z Europy, którzy nie podróżują dużo po świecie, ciężko jest rozpoznać, czy ktoś jest z Chin, z Japonii, z Korei, no lub z innego jakiegoś, tak tutaj z tej strony Azji, kraju. Tak dla Tajów każdy biały jest potencjalnym Rosjaninem. Także nawet jeśli pójdziecie i gdzieś się was zapytają po rosyjsku, to po prostu mówcie: no, I'm not from Russia, I'm from Poland. Do nas cały czas też gdzieś mówią. Dobra, no, teraz w wielu miejscach nas tu już kojarzą i wiedzą, że nie jesteśmy, ale też zdarza się, że dalej ktoś do mnie powie privet na przykład, albo coś innego po rosyjsku. Tajowie wiedzą, że Rosjanie nie mówią po angielsku, a bardzo mały procencik mówi. A oni przyjechali tu na wakacje. Tajowie wiedzą, że muszą zrobić na tym interes, ponieważ Rosjanie są bogaci. No to po prostu zaczynają uczyć się też rosyjskiego. Tak jak wcześniej nauczyli się angielskiego, żeby móc rozmawiać z ludźmi z całego świata, tak teraz też coraz bardziej uczą się rosyjskiego,
żeby mieć większe chody u rosyjskich klientów, turystów, którzy po prostu będą ucieszeni, jak będą mogli się dogadać. I tak to działa. Teraz wejdę wam na plażę, trochę pokażę, ale już widziałem z góry, jak musicie zobaczyć teraz na dronie, że strasznie tu zawalili leżakami, dlatego te plaże już teraz nie są takie atrakcyjne. Dlatego dużo bardziej polecam pojechać na jakąś inną, no bo nie wiem, ja na przykład nie lubię leżeć, jak jest leżak na leżaku, no a tutaj już tak jest. Wiecie, nie mówię, że to dla każdego jest źle, bo niektórzy lubią sobie po prostu wypocząć na leżaczku i leżeć cały dzień na nim. No ja tam preferuję inną plażę trochę, ale każdy lubi co innego. No i tu od razu widać popularność tej plaży, no bo ludzi jest sporo. Podpowiedź dla was, bo widzę tutaj, że mają skutery 30 minut, jedna osoba za 1600 tajskich batów, albo 2000 za dwie osoby. To jak ktoś ma zajawkę, żeby sobie pojeździć, to dużo lepiej opłaca się odezwać do nas i macie taką wycieczkę parę godzin na skuterach. Płyniecie po 5 różnych wysepkach. Kurczę, nie pamiętam teraz, ile dokładnie to kosztuje, bo trzeba było tam napisać do nas na Polacy na Phuket, ale chyba 6000 tajskich batów. Pół dnia to trwa i naprawdę dużo się jeździ. Zdecydowanie lepiej. I jeszcze jedna sprawa, ale to o tym też będę nagrywał odcinek, później jak już wrócę z Argentyny. Na co uważać? Niestety właściciele skuterów tutaj robią scam. Wygląda tak, że gdzieś tam jest uszkodzony skuter, weźmiecie i oni później wam powiedzą, że wy uszkodziliście. Oczywiście zdarzało się dużo razy tak, że po prostu turysta go uszkodził. Ale zdarzało się też tak, że nie uszkodził, a mu powiedzieli, że uszkodził i musi zapłacić. Oni wzywali policję. Policja oczywiście stanie po stronie Taja i musicie wtedy płacić. Także lepiej sobie tak samo jak skuter wodny, tak samo normalny skuter, przed wynajęciem dokładnie sprawdzić dookoła, zobaczyć, czy nie ma jakichś rysek, jakichś obić, czegokolwiek, porobić zdjęcia, nagrać i dopiero ruszać. Wszędzie pełno ludzi. Kata i Karon są naprawdę masowo oblegane. Nie wiem, czy mogę powiedzieć masowo oblegane, bo mogę. Masowo oblegane przez ludzi. Tutaj turyści są cały rok. Wszystkie restauracje zapełnione, plaże zapełnione, nieruchomości, jak ktoś ma, to tak samo, hotele. Dlaczego o tym mówię? To za chwilę wam wytłumaczę, bo to będzie bardziej wytłumaczone dla osób, które myślą o tym, czy nie zainwestować w Tajlandii. Karon Plaza. Jakiś czas temu spłonął cały ten markecik. Na szczęście już zdążyli go odbudować. Pamiętam, tutaj na ten market przychodziliśmy od początku, jak zaczęliśmy przyjeżdżać do Tajlandii. Wtedy zawsze zatrzymywaliśmy się na Nai Harn albo na Chalong. Nie, na Nai Harn nie, sorry, na Nai Harn jeździliśmy też na plażę. Ale zatrzymywaliśmy się na Chalong głównie, ponieważ tam trenowaliśmy. A później też na Rawai. I tutaj właśnie do plaży Kata, Karon mieliśmy blisko i bardzo często tutaj jeździliśmy. A tutaj wieczorami właśnie na ten Nai Markecik. Fajnie, że go odbudowali, bo jak zobaczyłem, że spłonął, to aż szkoda mi było tych ludzi, bo na Karon Beach to jest najbardziej popularny market. O, ja się napiję kokoska. Ciekawe, czy tu pani ma? Nie, gdzie indziej muszę iść. Albo nie, może soczek z marakui. To jest piękne, że macie wszędzie. Hello! Świeże owocki. 8 zł. Taki duży kubeł z owocami, z mieszanką różną. Tutaj wiadomo, jest droga. Na normalnym markeciku jeszcze nie możecie znaleźć. Ale ja sobie wezmę soczek z marakui. Bardzo zdrowy, bardzo dużo ma witaminy C. Pytam się, pani słodzony? Nie, nie słodzony. Słodzony. Co do marketów.
bo wiele osób też się pewnie zastanawia, gdzie najlepiej iść sobie na zakupy, kupić jakieś pamiątki. To w wielu miejscach znajdziecie to samo, oczywiście. Tutaj na każdym markecie prawie jest to samo, na każdym night markecie. Albo dziennym, obojętnie. Ale jeśli będziecie szukali takiego najlepszego, z najlepszym wyborem, to zdecydowanie najlepiej w weekend się przejechać do Phuket Town na Naka Market. Normalnie się pisze Naka Market. I tam wszystkiego jest najwięcej, najlepsze ceny. I pamiętajcie jeszcze, Tajowie lubią się targować. To nie jest nic złego, jeśli będziecie się targowali na przykład, żeby wam zniżył, nie wiem, 2 zł, 3 zł. Ostatnio pojawiły się komentarze, że jak ja się mogłem targować. W niektórych krajach targowanie to jest okaz szacunku też do Tajów. Kiedyś taki Taj mi powiedział, mówi, wiesz dlaczego my was lubimy, Polaków? A wy no dlaczego? Bo wy nie jesteście jak Rosjanie. Wy jak przyjdziecie, to wy się z nami targujecie. Wy się z nami dobrze pobawicie tym targowaniem. A mówi, nam nie zależy, czy spuścimy wam 5 zł, 10 zł. Oni i tak na tym zarobią. Ale my to lubimy, bo to jest okaz szacunku. Bo przyjdzie Rosjanin, spyta się cenę, Taj powie kosmiczną cenę, a on rzuci mu pieniądze bez szacunku, totalnie jakby nic. Ja mówię, dlatego was lubimy, bo wy się targujecie i wy nas szanujecie. I tak to wygląda. I to nie tylko w Tajlandii. W Turcji też się lubią targować, w innych krajach też. To jest wiele takich krajów, ale zaczęło świecić. Wiele takich krajów jest, także pamiętajcie, targowanie to nic złego. Teraz jestem tutaj już na samym końcu Caron Beach i chcę wam pokazać jedno miejsce, które naprawdę bardzo warto odwiedzić, jak się tutaj przyjedzie. A w sumie to pokażę wam więcej, ale jedno takie szczególnie najlepszy beach bar, jaki jest tutaj w tej części wyspy. Ogólnie dla mnie najlepszym beach barem na wyspie jest oczywiście Café Del Mar, ale tutaj jest Tan Taras, Tan Beach Club, a nazywa się Tan Taras. No, tak wygląda. Tutaj jest basenik na środku, tam DJ gra, restauracja. No i tutaj wszędzie też oczywiście zamawia się jedzenie, picie, wszystko. Oczywiście jak chcecie mieć stolik, minimum widzę, że 10 000 na taki stolik dla 6 czy 8 osób. Na loże jest 13 000, a tam przy basenie jeszcze więcej. 10 000 tajskich batów to jest 1100 zł. Ale to są ceny w sezonie, poza sezonem oczywiście są inne, takie większe 20 000. Tutaj też macie basenik, tutaj wieczorem w ogóle to wszystko świetnie jest podświetlone. No i od razu macie stąd wyjście na plażę. To jest już sam koniec Caron Beach i tutaj to miejsce jest dużo lepsze niż tam Coronda. Ze względu na to, że patrzcie, tutaj na końcu macie tylko pojedyncze leżaki. Jakaś tam linia, bo tu jest też fajny hotel. I tu jest taka jedna linia, ale ogólnie macie piasek, macie spokój. Dopiero tam dalej zaczynają się te leżaki i ta gorsza część tej plaży. Pokażę wam fajne miejsce, jak przyjeżdżacie tutaj ze swoimi dzieciakami na przykład. Nazywa się to Dino Park. Patrzcie jak się rusza. Ten jest chyba nowy, bo tego jeszcze nie widziałem. A tutaj jest kolejny. Macie tutaj tak, albo restaurację po prostu, albo możecie sobie przyjść pooglądać dinozaury, albo jeszcze zagrać w minigolfa. Jestem tutaj w takim teraz miejscu. Tam plaża Kata, tam plaża Caron. Centralnie na samym środku. 100 metrów tam do plaży, 100 metrów tam do plaży. I teraz pokażę wam miejsce, w którym akurat teraz sprzedajemy nieruchomości. Jeszcze 700 metrów. I jestem właśnie w miejscu, gdzie powstaje osiedle, które będzie nazywało się Ever Prime. Znaczy, osiedle to już dużo powiedziane, będą 4 bloki mieszkalne. Możecie zobaczyć, koparki zaczynają już wyrównywać teren. Bloki będą znajdowały się na górze, czyli większość mieszkań będzie widziało widok na morze. To jest naprawdę niesamowite. Tutaj na dole będzie
sklep z europejskimi produktami. Dodatkowo będzie busik, który będzie dowoził na plażę, tym, którym się nie będzie chciało po prostu chodzić. Będzie oczywiście siłownia, będą baseny. Jeden basen będzie między budynkami, drugi będzie na jednym z budynków. Świetna lokalizacja. Dlatego o tym Wam mówiłem, że tyle ludzi jest z wszystkiego. Tylu nawet Rosjan i nie tylko. Tak jak mówiłem, z każdego kraju ludzie przyjeżdżają. Ale pamiętajcie, jeśli się jest inwestorem, to najważniejsze, na czym zależy inwestorowi, to, żeby mieszkanie, które kupi, mu się wynajmowało. A tutaj w tej lokalizacji będzie wynajmowało się bardzo, bardzo dobrze. Tak to będzie wyglądało. 50% mieszkań będzie miało też parkingi. Wiadomo, tutaj większość ludzi nie jeździ samochodami, także większość jeździ na skuterkach. Parkingi będą podziemne. Tutaj Villa Market. Tu możecie zobaczyć jeden duży basenik, salka do jogi, siłownia. Tutaj baseny, wszystko w tamtą stronę, będzie widok na morze. Szybko Wam pokażę, jak mniej więcej będzie wyglądało mieszkanko. Będzie taka kuchnia z salonem. Tutaj będzie sypialnia z balkonem, telewizorek, łazienka. I tak to ma wyglądać. Mieszkania zaczynają się od 33 metrów. Cena to 450 000 w górę. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam Was serdecznie do naszej agencji nieruchomości Twins Real Estate Phuket. Tam Monia się z Wami skontaktuje, powie Wam co i jak, wyślę Wam ofertę, powie co jeszcze zostało. Naprawdę świetna lokalizacja, świetna inwestycja. No i przyjechałem teraz na Kata Beach. Tutaj jestem w sumie na samym końcu tej plaży i od końca w sumie zacznę. Bo tutaj jest dla mnie najwygodniej sobie po prostu polatać dronem, żeby Wam pokazać. W ogóle coś ciekawe, jakieś ciemne chmury idą. Rzadko kiedy się zdarza, że w sezonie deszcz pada. No ale dzisiaj chyba akurat trafię na ten dzień. Oby nie, bo mam zamiar tutaj wieczorem przyjechać i Wam pokazać, jak wszystko jeszcze wieczorem wygląda. Ojeju, ale widzę, że Kata Beach też już nie jest tą samą katą jak kiedyś. Wszędzie leżaki. Ja naprawdę nie czaję, czy ludziom się to podoba. Dobra, ale tu jest ten plus, że normalne miejsca, gdzie można się położyć, są oddzielone od leżaków. Leżaki są po jednej stronie, a normalnie się można też położyć. Ale chciałbym Wam pokazać to, ile jest ludzi. Jest po prostu pełno. Na Caron Beach było to samo i to wiecie, ta plaża, wiecie, dalej idzie tu i wszędzie, jak wzrokiem sięgnął, wszędzie są ludzie. No i teraz taki inwestor sobie pomyśli, czy jak zainwestuje tu, czy jego mieszkanie się będzie wynajmowało. Chyba odpowiedź widać. Chyba nie trzeba nawet nic mówić. W sezonie jest totalny full. Poza sezonem, wiadomo, połowa mniej tych ludzi. Ale turyści na Phuket są zawsze. W 2024 14 milionów turystów na samym Phuket. W 2025 17 milionów turystów na samym Phuket. I to odpowiedź jest jasna. Warto. Wiecie, czego mi tu tylko brakuje? Parawanów. To by było coś. Nie, no nie wiem, czy ci ludzie wtedy by się pomieścili. No. Pochodzę jeszcze troszkę tutaj po Kata Beach, żeby Wam pokazać troszkę więcej, co te dzielnice tutaj mają, takie, znaczy dzielnice, czyli Kata i Caron. A wieczorem jak przyjadę, to Wam pokażę bardziej z takiej imprezowej strony. Ponieważ tutaj na tych dzielnicach jest też dużo różnych barów. Wiadomo, nie jest to co na Patok, no bo Patok jest najbardziej znany z imprezowania. Wszystkich tych klubów, barów i różnych innych rzeczy. Ale tutaj na tych dzielnicach też się dzieje. Tak naprawdę jak chcecie przyjechać, chcecie gdzieś wyskoczyć, to wcale na Patok nie trzeba jechać. Chociaż stąd tak naprawdę na Patok. Zależy wiadomo o której godzinie i jakie są korki. Ale tak normalnie, żeby przejechać tylko przez górę, to 15 minut, 15-20 możecie wyjść. Jak są korki, to czasem nawet godzinę. Tutaj zaraz koło plaży jeszcze wszedłem do jednego hotelu.
Nazywa się Beyond Kata. Chcę wam pokazać, jaki to jest fajny hotel, bo jakby ktoś się zastanawiał też, żeby sobie przyjechać na przykład na wakacje i się tu zatrzymać, ten hotel jest świetny. Paweł tutaj akurat miał ślub z Monią. Dokładnie tutaj na tym podejście. Mieli piękny zachód słońca wtedy. No ale on jest fajny, bo nie dość, że jest zlokalizowany praktycznie w samym centrum Kata Beach. Dodatkowo jest przy samej plaży, no ale teraz też jest dużo więcej leżaków. Kurde, jeszcze niedawno tutaj w ogóle leżaków nie było. Pusta plaża była. Co oni to zrobili z tymi plażami, to ja nie wiem. No jak ktoś by się zastanawiał też nad organizacją wesela, no to oni właśnie tutaj mieli. I naprawdę fajnie to było zorganizowane. Ale zresztą ten film możecie zobaczyć też u nas nawet na kanale, znaczy no, u mnie na kanale. Też jest z ich wesela. Mam ochotę na jakiegoś świeżego kokoska. Muszę sobie gdzieś go znaleźć. Podjechałem właśnie w jedno miejsce, gdzie zaparkowałem je i akurat pani się skończyły. No. Pech to pech, ale z tym akurat tutaj nie ma problemu. Można się wszędzie nabić za 5-6 zł. Idealnie. Czy sami Rosjanie są? Czy oni wyglądają na Rosjan? Nie. Tutaj dalej? Też nie. Tutaj przed chwilą spotykałem też 3 razy już Polaków. To nie jest tak, że to są sami Rosjanie, także nie powielajcie takie rzeczy. Oczywiście, popatrzcie, na przykład tutaj macie stoisko. To wam pokażę. Jest napisane normalnie po angielsku, po rosyjsku i po chińsku. Chińczyków też to bardzo dużo przyjeżdża. Także naprawdę. A wiecie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak ludzie gadają? Przede wszystkim, gdyby nie było tego, co się dzieje teraz na Ukrainie, tej wojny, czy ktoś by tak właśnie weryfikował to, że na przykład przyrząd rosyjski i to jest rosyjska wyspa? Ponieważ wiadomo, że teraz oni są na totalnym świeczniku i wszyscy są anty-Rosja. No bo wiadomo dlaczego. No i oczywiście, ja się wcale nie dziwię, ale ci ludzie, którzy tutaj wyjechali, ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, oni też od tego uciekli. Im też to nie jest na rękę. Oni się nie cieszą z tego, co tam się dzieje. Oni uciekli przed tym właśnie, żeby na przykład ich nie zwerbowali tam, żeby nie musieli jechać na tą wojnę. I uciekli i na przykład mieszkają sobie tutaj. Turyści, wiadomo, turyści to turyści. Turyści są na całym świecie. Ale pomyślcie taką sprawę. Jak na przykład ktoś mówi, bo tu przywitają się z tobą po rosyjsku, bo są restauracje rosyjskie, bo można usłyszeć ten język. No dobra, ale tak samo można usłyszeć chiński język i są chińskie restauracje i można spotkać Chińczyków. Można tak samo zjeść włoskiej restauracji, w gruzińskiej, w jeszcze portugalskiej na przykład lub jeszcze innej. I jakoś nikt nie mówi, że to jest chińska wyspa. Albo że to jest, nie wiem, hiszpańska wyspa, albo coś. To jest totalnie bez sensu, co ludzie gadają. Dlatego jak ktoś wam takie coś mówi, to nie słuchajcie tego. W każdym miejscu w Tajlandii i na świecie możecie znaleźć turystów z każdego kraju, z Rosji, z Anglii, z Polski, z Chin i tak dalej, i tak dalej. A dla ludzi, którzy nie są uprzedzeni i na przykład mają ochotę sobie zjeść coś innego niż tajskie jedzenie, to jest parę takich restauracji, która nazywa się Weranda. Znamy właściciela, akurat on jest z Kazachstanu. Ale tam jest typowo też rosyjskie jedzenie. Możecie sobie zjeść barszcz, możecie zjeść sobie pierogi, możecie zjeść sobie kotleta schabowego, mielonego i wiele różnych innych rzeczy, bardzo dobrych i bardzo wam polecam. Chyba już jest teraz 5 takich restauracji na Phuket. Pierwsza była na Nai Harn i się to fajnie rozrosło. Pyszne jedzenie. A to jest Masza. O, a właśnie obok mnie przyjeżdża Smart Bus Phuket. To jest autobus, który możecie złapać na lotnisku. Co jest świetną okazją dla backpackersów. Ponieważ, żeby dojechać z lotniska, na przykład ja ostatnio, żeby dojechać się na Kamala, gdzie jest stosunkowo blisko, zapłaciłem 750 tajskich batów, to jest, przypuśćmy, 85 zł. Za autobus płacicie 100 i jedzie w każde miejsce na wyspie. Jedzie dookoła pętelkę, po wszystkich najbardziej znanych dzielnicach i plażach za 100 tajskich batów, czyli za 11 zł. Mega się opłaca, ale musicie mieć na uwadze to, że to długo trwa. No bo on jedzie naprawdę naokoło. On zaczyna właśnie na lotnisku i jedzie po kolei, tam jedzie przez Bang Tao, przez Surin, przez Kamala, przez Patong
Dalej później przez Patong idzie do Karon, Kata, Rawai. No takie niezłe kółeczko robi. Ale jak ktoś chce zaoszczędzić i przyjeżdża na przykład sam, to jest świetna opcja. A znajdziecie go po wyjściu z lotniska, musicie iść w lewo, czyli na lotnisko, gdzie są loty krajowe, czyli na Domestic Fly i tam są zaparkowane właśnie te autobusy. Na samym końcu, po lewej stronie. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie mogę się doczekać już tej serii, którą teraz będę robił z Tajlandii, znaczy nie teraz. Będę ją robił po powrocie, dokładnie z wyprawy w góry. Już się nie mogę doczekać, bo mam naprawdę fajne pomysły. Typowo na tematyczne odcinki, ale to będą też takie tematyczno-lifestyle'owe, żebyś was zachęcić do przyjazdu do tego pięknego kraju. Bo wielu turystów spotykam tutaj, wielu Polaków, którzy mi mówią właśnie, że przyjechali tu dzięki mnie i że są zachwyceni i naprawdę mnie to cieszy. Cieszę się, że coraz więcej ludzi odwiedza Tajlandię, że coraz bardziej wam się tu podoba i że chcecie przyjeżdżać. To jest świetne. Bo ja tutaj byłem pierwszy raz w 2011 roku, jak ta Tajlandia jeszcze nie była tak popularna jak teraz. Nie znałem wtedy nikogo, kto był w Tajlandii. Oczywiście jeździli ludzie, ale ja akurat nikogo nie znałem. I się od razu zakochałem w tym miejscu. A jak ktoś przyjedzie, to się o tym przekona, że mówię prawdę. Dobra, ale żarty żartami, ja chcę kokosa, bo mam straszną ochotę i czuję, że mi się strasznie chce pić, jestem odwodniony. O, ma tu pani? Nie, pan. Do you have coconut? Sir, do you have coconut? Nie słyszę? Bo nie słyszę. Sawadee Cup. Do you have coconut? Yeah. Okay, one coconut, please. Świeży kokosek. Najlepszy izotonik. No i tutaj właśnie przejechaliśmy teraz Karon Beach i będziemy wjeżdżać na Kata. Co się dzieje wieczorem na Karon, to wam nie pokażę, pokażę wam raczej Kata, bo na Kata jest więcej interesujących takich miejsc. I od razu też idziemy sobie zjeść kolację do White Connection, jej sieciówki, która jest taką jedną z naszych ulubionych tutaj na Phuket. Jak ktoś szuka takiej odskoczni od tajskiego jedzenia, to White Connection jest idealny. No i przyjechaliśmy tutaj na sam początek praktycznie Kamala. Na Kamala ogólnie bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo, jest tu masa turystów. I zaraz wam się pokażemy. Powiem wam szczerze, że sam nie byłem tutaj wieczorem od bardzo dawna. Bo dla mnie to jest aż za dużo turystów. Wiecie, jak się mieszka na miejscu tutaj i no jak się jest dłużej po prostu, to raczej się omija te takie najbardziej oblegane dzielnice. Się spędza u siebie w spokojnym zaciszu. Chociaż wiadomo, na Patong czasem fajnie sobie pojechać na przykład. No Patong będzie osobny odcinek. Jest nasze White Connection. Polecam bardzo. Jakiś mały street foodzik. Ale ceny wyższe niż na normalnym, jak powinny być. Kokosowe lody, thank you so much. O, tutaj się dalej to ciągnie. Już z krewetami. Nie, to nie jest ryż, co to jest? A to są takie krewetki w jakiejś takiej... Ale tempura chyba. O. Tajskie lody pani robi. Tutaj macie Kata Walking Street Night Market od 11 do 11. I powiem wam szczerze, nigdy tu nie byłem. Teraz całkiem przypadkowo tu weszliśmy. Byłaś tu kiedyś? Byłam. Kiedy? A, jak mieszkałeś na Kata pewnie. No. Ja nie byłem nigdy. Dużo jedzenia, dużo street foodu, a tam dalej targ z różnymi rzeczami.
No i teraz ostatnie miejsce, które wam pokażemy. No to ulica z barami. Tam irlandzki chyba. Wszędzie tutaj takie małe bary. Się można napić coś. Ludzi nie brakuje. Tutaj muzyczka na żywo, jak ktoś lubi. No, także kończę ten odcinek. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. No, co będzie w kolejnych, to zobaczcie, bo ja sam nawet nie wiem. Pipi. Pipi, koło jaj. Później jeszcze znowu pogadam. No dobra, zapraszam serdecznie na kanał Podróże Wojownika. Trzymajcie się, pozdrawiam.